Gaju, pamiętasz, jak rozmawialiśmy o dokarmianiu ptaków? Co jest ptakom zimą bardziej potrzebne? Woda czy pokarm? Woda. Woda, zgadza się, bo jak jest taka zima jak tegoroczna i jak zeszłoroczna i jak kilka ubiegłych, kiedy nie ma śniegu albo śniegu jest bardzo mało, to ptaki bez trudu znajdują sobie pokarm. Gorzej jest z wodą. Dlatego dzisiaj przygotowalibyśmy co takiego? Poidełko dla ptaków. Poidełko dla ptaków, dokładnie. Troszeczkę to się wylało. Nie szkodzi, że się wylało, to i tak będzie całe mokre, ponieważ tu będzie pełno wody w tej właśnie miseczce. Bo do przygotowania poidełka potrzebujemy na przykład taką podstawkę pod kwiaty lub inną dowolną miseczkę, jaką znajdziemy w domu. Może być jakaś niepotrzebna. Tak, użyjemy też keramzytu, ale o tym, dlaczego keramzyt, to na końcu, ok? Potrzebujemy też jakąś butelkę, w której będziemy mieli zapas wody. Ja wybrałem butelkę w ciemnym kolorze. Ta jest ciemnozielona, prawie czarna, prawda? Bo myślę sobie tak. Temperatury, jakie mamy, to są takie. W dzień jest +1, +2, a w nocy na przykład -1 albo koło zera. A ciemna butelka przyciąga, nie tyle przyciąga, co pochłania więcej energii ze słońca. Dzięki temu ta woda w tej ciemnej butelce może być troszeczkę, odrobinę cieplejsza. I to może już wystarczyć, żeby nam nie zamarzała przy takiej temperaturze koło zera, przy takich przymrozkach. Podobnie zresztą nasza miseczka jest w ciemnym kolorze. Liczę na to, że ta woda tak szybko nie zamarznie. Oczywiście jak przyjdzie silny mróz, a jaki to będzie silny mróz? Ile stopni może mieć silny mróz? Na przykład -2. -2 to jeszcze nie jest silny mróz, ale jakby było -10, to już na pewno wszystko by nam zamarzło. No, a co dopiero gdyby było -12? -12. No ja pamiętam takie zimy, kiedy było -12. Za Twojego życia takich zim w Koszalinie jeszcze nie było. Ok, dzisiaj dla odmiany od poprzednich zajęć użyjemy troszkę elektronarzędzi. Te oba narzędzia działają pod wpływem wysokiej temperatury, dlatego ja będę używał tych elektronarzędzi, dobrze? Dobrze. I Wy też pamiętajcie, poproście o pomoc dorosłych, jeśli będziecie chcieli zrobić coś, co wymaga użycia wysokiej temperatury. Zaczniemy od tego, że korek od tej butelki pasuje? Tak, Pasuje. Przykleimy gdzie? na środek. Na środek naszej miseczki. I do tego użyjemy kleju na gorąco. Ale można użyć dowolnego kleju, tylko że klej na gorąco ma tą zaletę, że bardzo szybko zastyga i tworzy nam szczelną warstwę, szczelną powłokę. Więc ja teraz troszeczkę tego kleju tutaj wycisnę. Dookoła.
i szybko, zanim zastygnie, przykleję na środku naszej miseczki. I spójrz, Gaju, już. To jest już gotowe. Odkładamy na razie na bok. Czujesz, że jest lekko ciepłe? No. Leciutko. A następnie weźmiemy tą butelkę. W tej butelce będzie pełno wody. Ale my chcemy, żeby ta woda się przedostała do tej miski. To co musimy zrobić? Zrobić dziurki. Zrobić w niej dziurki. Do zrobienia dziurek uszyję wypalarki. Ale można użyć zupełnie innych rzeczy. Można tą dziurkę zrobić nawet czubkiem nożyczek. Można rozgrzanym gwoździem albo rozgrzanym drucikiem. Taką wypalarką będzie mi znacznie łatwiej. I teraz spójrz, jak w tej butelce wypala się łatwo dziurki. Takich dziurek zrobimy z 5. Słyszysz, jak syczy? No. Dzięki temu, że robimy wypalarką, to krawędzie tych dziurek są gładkie. Nie ma tam żadnych ostrych krawędzi. No i może jeszcze jedno. I tak naprawdę to wszystko, co musimy zrobić przy pomocy elektronarzędzi. I mamy takie otworki, którymi będzie wylatywała woda. Sprawdzimy, czy nasza nakrętka już się na stałe przykleiła. Tak. Możemy teraz to wzmocnić. Poczekaj jeszcze tym keramzytem. Możemy to wzmocnić klejem jeszcze tutaj dookoła tej nakrętki. Robimy to w Uważaj na wodę. Tak, uważam na wodę, bo nie chcę, żeby nam to się tutaj pomoczyło. Taki klej na gorąco tworzy bardzo szczelną warstwę i nieprzenikliwą dla wody. Można nim nawet zatkać dziurki, gdyby nam się jakieś tu zrobiły, ale na razie nic takiego złego się nie dzieje. To jest bardzo mały pistolecik, więc on bardzo powoli nam tutaj ten klej wypuszcza. I mamy dookoła już przymocowane. I tyle. Trzyma się? Tak. Doskonale. No to teraz powinniśmy napełnić naszą butelkę wodą. Ale zanim to zrobimy, jak sama zauważyłaś, co tu jeszcze mamy? Keramzyt. Właśnie. Bo teoretycznie moglibyśmy zostawić tą miseczkę pełną wody i ptaki też by z niej się napiły. Ale, tak, tu są kawałki tego kleju jeszcze. Jeżeli tu by było pełno wody, to część ptaków mogłaby się w tym na przykład wykąpać. Żeby utopić. Oczywiście część mogłaby się nawet i utopić, ale pewnie część chciałaby się kąpać. Ale jak ptaki się kąpią, to zostawiają tutaj jednak trochę brudu. No po to się kąpią, żeby ten brud zmyć. A my nie chcemy, żeby inne ptaki piły brudną wodę. Dlatego wsypiemy keramzyt. Sypiesz proszę dookoła. Możesz prosto z miski. Ręką. Możesz też ręką, a ja z drugą wysypię z miski, ok? Dobrze. Nie wsypię na rękę. No jeszcze trochę. Myślę, że jeszcze z pół tej miseczki można wsypać. Ale skąd oni będą wiedzieć, co to jest keramzyt? Ptaki nie muszą wiedzieć, co to jest keramzyt. Dla ptaków to będą takie jakby kamyczki. One wiedzą, że tych kamyczków się nie zjada. A dzięki tym kamyczkom tej wody będzie tu mniej. Ale ludzie, którzy oglądają ten film. Ludzie, którzy oglądają ten film, wiedzą, że to jest keramzyt, bo im o tym opowiedzieliśmy. O keramzycie opowiadaliśmy też przy poprzednim filmie. Więc mogą go sobie obejrzeć. Mogą sobie obejrzeć film, jak robimy co? Las w słoiku, tak. Ja myślę, że na razie tyle by wystarczyło. Teraz prosiłbym Ciebie, żebyś... Może ja zacznę wlewać wodę, czy Ty chcesz spróbować? Dzbanek może być trochę ciężki. Ja zacznę, a Ty skończysz, ok? Dobrze. No to uwaga. Ostrożnie wlewamy wodę do butelki. Żeby otwory się nie wylały. Nie wyleje się przez otwory, bo lejek jest poniżej. Proszę, teraz Ty. Ja Ci obniżę tą butelkę, żeby Ci było łatwiej. Powoli. Śmiało do końca, całą tą wodę. Ona się zmieści. Na pewno się zmieści. Powoli. I jeszcze.
I do końca. Odstawiamy dzbanek na bok. I mamy wodę w butelce. Ale co teraz? Teraz musimy błyskawicznie tą butelkę odwrócić i wkręcić w naszą nakrętkę. Ja spróbuję troszkę te dziurki przytkać, żeby nam tutaj strasznie ta woda nie Ty pryskała. to zrób. Ja mam to zrobić? Tak, Na pewno? tak. To czekaj, zatkamy tu. Uwaga. I leci. Przykręcam. Widzisz bąbelki? No. Zobacz. Są bąbelki. Lecą bąbelki, ponieważ do tej butelki dostaje się cały czas jeszcze powietrze. Woda wylatuje. Chwilowo przestały lecieć bąbelki, ale ta woda będzie wylatywała tak długo, aż osiągnie poziom tych dziurek. My możemy troszkę to przyspieszyć przez naciskanie tej butelki. I już się poziom wody podnosi. Ojej, co ty zrobiłeś? I takie poidełko będzie się samo napełniało wodą. W momencie, kiedy ptaszki wypiją część tej wody, takie bajorko, to z tej butelki woda będzie powoli spływać z powrotem do naszego poidełka, ale nigdy nie będzie jej więcej niż poziom tych dziurek. A dodatkowo, dzięki temu, że tu mamy keramzyt, to z takiego poidełka będą mogły skorzystać na przykład owady, które się wiosną obudzą. Bo owady też piją wodę. Pszczoły, oprócz tego, że zbierają pyłek i nektar, też piją wodę. A gdyby tu miały tej wody, gdyby to była tylko woda i w dodatku dla nich bardzo głęboka, to też mogłyby się w niej utopić. Dlatego takie poidełko z keramzytem jest idealne dla owadów. I w ogóle nie można tam wsadzać kwiatów. Do poidełka? No. No raczej poidełko służy No, do bo w tego. dodatku to była dla nich przynęta wiosną i wtedy by wpadły do bajora. No tak, ale poidełko jest po to, żeby piły wodę, a rośliny one sobie same doskonale znajdują. Możemy je posadzić na przykład obok. Takie poidełko możemy umieścić na balkonie pośród kwiatów, które są bogate w pyłek i w nektar. A po to są właśnie te kamyczki, czyli po co jest tutaj ten keramzyt, żeby te owady mogły usiąść na takim kamyczku i sobie pomalutku wypić odrobinę wody. Te ptaki. Ptaki też, no przede wszystkim robimy Ale to dla one ptaków. się zamywają. Możemy ich troszkę dosypać. O, i teraz osiągnęliśmy już wysoki poziom. I zarówno jest woda dla ptaków, które bez problemu sobie z pomiędzy tych kamyczków to wypiją, jak i wiosną dla owadów. Musimy tylko pamiętać, żeby uzupełniać wodę w tej butelce. Podoba Ci się? Tak. Świetnie. Jutro z samego rana postawimy to na naszym balkonie i będziemy obserwować, czy przylatują do tego jakieś ptaki. No. Dziękuję Ci za współpracę i ponownie piąteczka. Mokra piątek. Mokra piąteczka.